czas zająć się ogonkiem naszego zajączka. Jak widzicie, jest to nic innego jak taka oplatana kulka. Jak wykonujemy kulkę? Rurkę na początek owijamy wokół palców 3-4 razy. Następnie ściągamy i zaczynamy owijać w dowolnym kierunku, tak żeby powstała mniej więcej kształtna kula. Dla pewności, że Wam się to nie rozwinie, możecie sobie raz na jakiś czas przepleść tą Waszą rurkę przez jakiś poprzedni splot. Wtedy na pewno to umocnicie. Widzicie, to się już trzyma, to już nie ucieka. Formować, myślę, że taka wielkość wystarczy. I teraz przynajmniej 2 razy musicie przepleść też przez poprzedni splot. Raz zróbcie to bez drutu, a drugi raz wkładam kawałek drucika w tą końcówkę rurki. I również przeplatam przez jakiś splot. I teraz zahaczam go na koniec już w pionie, tak żeby później umocować to w ściance koszyka. I teraz wkładam pomiędzy splot ścianki koszyka. Czyli robię miejsce i staram się włożyć tam do końca nasz ogonek. Oczywiście znowu kleję, że ogonek jest w tej części, gdzie jest więcej zostawionych rurek osnowych, gdzie jest ich 7, z części, gdzie będzie mniej rurek osnowych, gdzie bliżej są te ramiona uchwytu, tu będzie głowa zajączka. Czas na wykonanie głowy naszego zajączka. Jak zawsze kontrola kości. I splotem ósemkowym, zahaczając gdziekolwiek, 2 rządki naokoło przez 2 rurki osnowe. 2 rządki, 2 okrążenia wykonane. Możemy rozdzielić naszą grupę rurek osnowy na pół. Jeszcze raz robię to płasko. I teraz zaczynam już powoli podginać rurki do góry. Małym skosem, żeby to miało taki właśnie obły kształt. To jest tył tej głowy, ta głowa z tyłu jest znacznie szersza niż z przodu. Oczywiście tutaj nie jest praca zegarmistrzowska, to nie musi być co do milimetra. Przecież to wszystko to jest umowne. Musicie to po prostu wyczuć w rękach, kiedy ten kształt już Wam odpowiada. Dobrze jak przykładacie to do koszyka, sprawdzacie, czy ta wielkość jest proporcjonalna, bo też trzeba pamiętać, że bardzo dużo takiego uroku przy koszykach, jakości tego wykonania i ostatecznego efektu daje właśnie zachowanie odpowiednich proporcji. Jeżeli głowa będzie za mała albo będzie przesadnie duża, to ten zajączek będzie wyglądał nienaturalnie i dziwnie. Będę sprawiać, że rurki będą zbliżały się do środka plecionki. Musicie robić ciasno w tej plecionce. Musicie robić to uważnie, żeby nie pomylić, nie ominąć jakiejś rurki osnowy. Kształt powoli zaczyna przypominać taką elipsę. Będzie się zwężał coraz bardziej do środka. W tym momencie, kiedy Wasze rurki osnowy są już tak bardzo blisko siebie, możecie zacząć przeplatać przez 2 rurki osnowy jednocześnie. Czyli tych splotków będzie nie 12, a 6. I myślę, że na tym poprzestaniemy. Teraz, tak jak w przypadku tulipanów, wszystkie rurki muszą znaleźć się w środku. Oczywiście te długie zostaną przycięte. I tak jak zawsze zaczynamy od chowania rurek z plecenia. Później powkładam do środka każdą rurkę osnowy. Korekta kształtu. I na końcówkę, tu na środek, oczywiście klej. Główka zajączka gotowa. Żeby wykonać uszy zajączka, musicie mieć drucik. Ja również używam tego drutu, który ma 1,2 mm średnicy. On jest wystarczająco mocny, a jednak dość plastyczny. Zaczynamy od włożenia drucika do rurki. Jednej i drugiej.
Zaznaczmy, gdzie ten drut się kończy. Gdzieś tu. I tu. I teraz musimy włożyć tą część z drutem, tu gdzie powinny być uszy zająca. Patrzę, gdzie tutaj najładniejsze miejsce na buźce. Na środek. Powiedzmy, że ta rurka osnowy będzie rurką środkową, a więc tutaj przez dwie kolejne włożę uszy. Ucho włożone. Muszę je teraz dogiąć, tak żeby się spotkały, oczywiście mniej więcej w środku. I zaczynam wyplatanie z tej strony. I zaczynam owijanie. Do pewnego momentu jest to tylko owijane, a później, tak jak wykonujemy rączki koszy, przez środek jest to splot taki wypełniający. Aż do samego końca, aż tutaj ciasno, cała ta przestrzeń zostanie wypełniona. Takie ścisłe wypełnienie gwarantuje, że będzie się to trzymać. Po skosie ucinam część niepotrzebną i oczywiście wypełniam klejem, żeby mieć pewność, że będzie się to trzymać. W ten sam sposób wykonuję ucho drugie. Króliczek wypleciony z pełną premedytacją. Nie przytwierdzam w tej chwili głowy do reszty koszyka, dlatego że w tej chwili królik zając pójdzie do malowania. Maluję zawsze przynajmniej te małe formy, przez zanurzenie pracy w większej ilości barwnika, dlatego wygodniej mi, jeżeli ta głowa jest osobno, po barwieniu będzie ona włożona w ściankę koszyka i przytwierdzona na mocno. Zajączek pomalowany, polakierowany, w miarę wysechł, więc mogę przystąpić do mocowania głowy. Przygotowałam giętki drut i przełożę go przez te dwie części tutaj głowy, na spodzie głowy zająca. Chodzi o to, żeby on się mocno trzymał. Zginam i postaram się go jak najmocniej zagiąć, tak właśnie skręcając oba druty razem. Gdzieś w tym momencie i postaram się włożyć tutaj w ściankę koszyka. Przygotowuję miejsce, oczywiście drutem, i wkładam głowę zająca. Teraz należy ją przykleić, czyli sporo kleju gdzieś tam do środka. Również tutaj, z tej strony. Pamiętajcie, że jest to klej bezbarwny, że on na razie wygląda biało. Następnie wyschnie. Kochani, koszyki zostały skończone. Jest zrobiony koszyczek zajączek w kolorze różowym, jest koszyk zajączek w kolorze niebieskim. To są kolory bardzo lubiane przez dzieciaki, a że koszyki mają służyć przede wszystkim im, dlatego właśnie takie barwy wybrałam na dwa moje kosze zajączki. Mam nadzieję, że mieliście wiele przyjemności z wyplatania i że Wasze koszyki są równie piękne jak te, które widzicie przede mną. Do zobaczenia do następnego tutorialu i jak zwykle zapraszam do subskrypcji kanału. Wtedy powiadomienia o nowych filmach przychodzą błyskawicznie.